Wychodzisz, widzisz, no jak nie widzisz, to jesteś ślepy. No ja byłem Putin to zmienił, co ja osobiście popieram, bo w Polsce też jest taki polglish, że aż w dupie szczypi tak naprawdę. 14 000 rubli taka matrioszka kupuje. To jest taka masówka robiona, ja mam coś takiego z Egiptu, z Tunezji, wszędzie jest to samo. Ze Stalinem. Władek, Juri Gagarin podejrzewam, tak? Lenin jest. Słuchajcie, wróciłem do tej mapy, bo to mi nie daje spokoju. Skoro to jest tam, dlaczego tego tutaj nie ma? Przecież to powinno być jako oznaczenie, żeby ludzie wiedzieli, gdzie mają iść, tak? No może oni to traktują na tej zasadzie, że wychodzisz, widzisz, no jak nie widzisz, to jesteś ślepy. No ja byłem ślepy, bo ja wyszedłem tędy, tu w tym miejscu. Jak spojrzałem w lewo, no to ja tego nie widziałem. No to mówię, dobra, jest mapa, idę w prawo, patrzę na mapę, park, no okej, nie? Bo nie ma tego nazewnictwa z tą nazwą Kreml. No dobra, no ale idę tam, no to musi być, no nie ma innej możliwości, żeby to nie było to. Dobra, słuchajcie, jesteśmy coraz bliżej, zobaczcie, jeszcze mówię, myślałem, że to jest to samo kółko, ale to jest inne kółko, na którym byłem 2 dni temu. I też myślałem, że to jest takie małe, że tylko to jest z tej strony, a to się całkiem ciągnie tutaj za tym budynkiem. No, całkiem spore to jest, podoba mi się, no dobra. Lecimy tam do środka. A w ogóle przede mną tak, tu jest jeden hotel, tu są następne hotele, tylko właśnie, to już nie są hotele. Okay. Putin to zmienił i jest maksymalnie obniżone nazewnictwo w Rosji anglojęzyczne. Co ja osobiście popieram, bo w Polsce też jest taki kurwa polglish, że aż w dupie szczypi tak naprawdę. Jeżeli jest jakieś słowo czy nazwa w danym języku danego kraju, to używajmy tej nazwy. W Polsce też się przyjęły hotele, nie wiem czy się hotel kiedykolwiek inaczej nazywał, ale tutaj hotel już nie jest hotelem, jest gościnicą w ten sposób. No co, moim zdaniem słuszna sprawa. Dobra, słuchajcie, tak, historia tego miejsca. To miejsce powstało w 1998 roku, a generalnie pokazuje, jak było w wieku XVI i XVII. Okay? Tak właśnie dawniej ludzie żyli, tak tutaj to wyglądało i to zostało odtworzone właśnie w najdrobniejszych detalach, tak jak to było kiedyś. Tutaj jest bazar, to widać ten bazar tutaj na froncie, ale on generalnie podobno jest większy w weekend. No niestety, weekend mi odpada, bo w niedzielę wyjeżdżam, w niedzielę też wieczorem przyjechałem, a w sobotę jedziemy w inne miejsce, tak więc to odpada. Więc jesteśmy tutaj dzisiaj, wyjdziemy do środka, pooglądamy, pokażę Wam jak to wygląda z mojej perspektywy, a następnie pojedziemy do Moscow City. No i tu już jesteśmy przed wejściem, wiernisaż, czyli pokazanie wszystkich różnych rodzajów produktów i tak dalej. No krótko mówiąc, rynek, bazar, w ten sposób, tak? W weekend jest, dodatkowo są jeszcze ludzie, którzy sprzedają second hand tak zwany, czyli swoje własne jakieś tam rzeczy używane. No teraz głównie są rzeczy nowe, no ale poobchodzimy, może zaczniemy z tej strony. O, zobaczcie, tutaj macie różne materiały, macie matrioszki, wszystkie rzeczy typowo rosyjskie. No, bardzo fajnie to wygląda, zobaczcie sobie. Bardzo ładne te matrioszki są. Są ładne, ale na pewno też sporo kosztują. Ja sobie zamówiłem online i one mi przyjdą dzisiaj. I chyba coś zamówiłem w tym stylu. No, jakoś takoś. 14 000 rubli taka matrioszka kosztuje, a ja płaciłem 1200. Tu macie kolejne różne i malutkie. Tak, bo ja kupiłem tak, więc jeżeli chcecie kupić coś takiego na takim bazarze, zapłacicie kilkakrotnie więcej, ale jeżeli chcecie sobie to kupić taniej, a dostaniecie ten sam produkt, ale o wiele taniej online, jeżeli macie kogoś tutaj w Rosji na miejscu, kto mógłby Wam to kupić, zamówić online po prostu i tyle. Tak to tutaj wygląda. Są jeszcze magnesy Moskwa. Też te magnesy pokupowałem. Podobne. Tak, to jest. Nie lubię, jak jest coś takie bezcenne. Powinna być cena na wszystkim. Potem każdy ma inną. O, tam są koszulki z Putinem, a to za chwilę dojdziemy do tego. Tam są też te koszulki z Putinem. Tutaj wyroby takie, tutaj kubki, filiżanki. To jest taka masówka robiona, ja mam coś takiego z Egiptu, z Tunezji, wszędzie jest to samo praktycznie, tylko z inną nazwą, czyli wszystko jest made in China tak naprawdę. Tutaj macie takie ikony, obrazki.
I znowu pełno matrioszek. O, zobaczcie, tutaj macie czapki prawdziwe, rosyjskie, eleganckie są. O, mundury, czapy. Tutaj w razie draki. Za Rosję. Ostatnio w jakimś wideo ktoś komuś napisał, to był podtem, którego krytykowałem za to, że żałował 90 zł na domek z bajki, że mniej twojej facjaty, a więcej tego, co przed tobą i wokół ciebie. Dlatego ja przez ten bazar idę w ten sposób, że mam kamerę skierowaną do przodu i pokazuję wam, co tu możecie kupić. No zobaczcie, bardzo kiedyś popularne w Polsce tak zwane czapki z lisa, to się nazywało. I ciekawe, czy to jest prawdziwy ten futro? Это натуральный мех, шапки. Россия славится меховыми изделиями, потому что у нас очень зимы холодные. Поэтому у нас много вещей именно с мехом, кожей. Tak, to wszystko naturalne. Futerka. Na pewno też są delikatne jest w dotyku. No, takie inne. Tego w Europie już nie uświadczycie. Nie znajdziecie tego. No tych matrioszek tutaj jest od zarąbania. Naprawdę wybór jest bardzo duży, ale te ceny są przegięciem. Po prostu przegięciem ceny. Pyty, o, w ten sposób. Nie ma zbyt dużo ludzi dzisiaj, a może nawet i dobrze. Praktycznie wszyscy wystawiają to samo, oprócz tych osób z second handem. A tak, to by było też mnóstwo osób, które by mnie mijały, bo zbyt głośno ta aleja ma z kolei muzykę, no to będę musiał podłożyć wam jakąś inną muzę, bo tak to nie byłoby sensu. Znowu miałem jakąś blokadę na YouTube. Spasiba. Spasiba. O, ze skóry, czapeczki. Co? Jak nie mam to gada. Co? Ну, он слышит, что ты иностранец. По-английски пытается тебе предложить то, что ты хочешь продать. To było po angielsku? Ну, это такой шкотский английский. Tutaj macie second hand, takie rzeczy, zobaczcie, różnego rodzaju proporczyki, czy nie wiem jak to nazwać. Coś takiego ze starych czasów. Stare zegarki. Zobaczcie na to w ogóle. Ze Stalinem. Jest Stalin. No tak. Jest Władek. Jest Juri Gagarin, podejrzewam, tak? Lenin jest. Так. Это часы. Раньше же носили часы на цепочке, тоже потом на руке начали носить часы. Żeby się zepsuło. Zostaw. Elegancki jest. Руками не трогайте ничего, я должен следить. Nie dotykać rękoma. To idziemy dalej. No tak, bo to jajko i pęknie. Ale zimno jest, powiem wam, że teoretycznie jest 5 stopni w plusie, ale jest zimne powietrze, takie typowo szkockie. Zobaczcie, jakie to jest olbrzymie. W weekend i w sobotę to jest po prostu mnóstwo tych straganów, ale tak jak mówię, większość z tych straganów to i tak jest ten sam towar. No to będą takie właśnie dziadki, tak jak ten z tymi zegarkami czy czymś innym, którzy wystawiają praktycznie to samo. No to też nie ma sensu tutaj łazić po tym i patrzeć na wszystkie na same czapki z lisa, czy tam jakieś tam starocie, które mnie i tak nie interesują. No dobra, idziemy tutaj w tą alejkę następną, potem tam coś jest jeszcze, bo tam na górze chyba, nie wiem czy tam coś jest, czy nie, ale można się przejść zobaczyć, jak już tu jesteśmy, dlaczego nie. Zabawki, szklanki, kieliszki. O, straj taśma stara, proszę. Książki, torby. No takie rzeczy. Ogólnie widać jakby ząb czasu po tych budynkach tutaj. I to tak naprawdę powinno być troszeczkę odnowione. Zobaczcie z tej strony. A przynajmniej umyte, bądź też pomalowane. To wyglądałoby to znacznie lepiej. No tutaj puste stragany
No, w weekend podobno tutaj jest dużo ludzi. To jest kiosk z jedzeniem i z piciem, który jest teraz zamknięty. Znaczy jest otwarty w weekend. No, popatrzmy na ceny. Mamy kawy. Mała kawa 250, 150. Americano 170. Duża 2,30. W ten sposób 2,30, 230 rubli. Ok. O, kakao można sobie kupić. Kawa, coś tam, nie wiem o co to chodzi. Potem tutaj też nie wiem, no nie są otwarci na turystów z tym ich językiem. No niestety, tu Marian jeździ z wózkiem obwoźnym. Tutaj z tej strony to samo. Wyłączyli muzykę, to dobrze. Zobaczcie, możecie sobie kupić browara, herbatę, kawę, ciepłe rzeczy. Ok. No tak poza tym tutaj widzicie, no wszędzie jest praktycznie ten sam asortyment, jeśli chodzi o te nowe rzeczy. Вот here color, here fire. Такая работа на Zobaczmy tutaj w bok. Są sklepiki takie pozamykane. Wchodzicie do środka, tutaj coś tam do rybaków. Czapki rosyjskie. Russia. ZSRR, jak to się u nas mówiło. Zobaczcie, jakie tu macie fajne te. Różnego rodzaju. I z Putinem, i z Leninem, i ze Stalinem. Macie czapeczki. No fajne. Gdybyście takim czymś w Polsce wyskoczyli, to by was ubili. No. O, czapki nauszki. Tak. Eleganckie. Widział? No, możecie sobie wilka kupić. Tu jest lis, a tu jest wilk. I jest niedźwiedź. Dobra, słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o ten przybytek radości, bazar. No w sobotę, no generalnie może bym mi tu przyjechał, tam są jeszcze jakieś nowe rzeczy powystawiane, kurtki widzę, czy jakieś tam futerka itd. itp. No ale praktycznie te wszystkie nowe rzeczy są takie same. Wszyscy sprzedają skóry z lisa, z wielbłąda, Boże, z niedźwiedzia, tak jak przed chwilą zobaczyliście, z wilka. No i co, no i tyle, tak, czapeczki, różnego rodzaju inne ubrania. Tam było kilka stoik z używanymi, ale nie wiem, czy ktoś w ogóle kupuje. No przecież ten chłop z tymi brudnymi talerzami i szklankami, to nie wiem, jaki on biznes na tym robi. No, w weekend jest tego więcej, oni więcej sprzedają takich pamiątek typowych ZSRR, co widziałem na YouTube. No, można bym sobie coś kupił, tak na pamiątkę. No ale tak mówię, w sobotę jedziemy do tego chramu dużego, to nie da rady, ale też nie wiem, do której godziny oni tutaj pracują. Jeżeli oni tutaj pracują do jakiejś tam późnej, to może tutaj wpadnę jeszcze w drodze powrotnej. A jak nie, to mi się trudno. Dobra. Obczajam lokalizację z czatem GPT do Moscow City. Lecimy na Moscow City, bo pogoda już raczej mi się nie zmieni. Raczej mi się nie zmieni na lepszą, tak więc będę musiał w deszczu ponagrywać. No i tyle. Założę się, że jak wyjadę stąd, to od poniedziałku będzie piękna pogoda, słonecznie.
śnieżnie i tak bym sobie wymarzył. Dzisiaj mi Wasilisa powiedziała, że wybrałem sobie najgorszy miesiąc na przyjazd do Moskwy. Najgorszy, no ale no tak wyszło, no co zrobić. No, ja zamówiłem słońce 28 stopni, jeszcze z Władkiem gadałem, Władek mówił, że będzie, potem zapomniał, no ale on ma dużo na głowie, to już tam hit. A wiadomo, że w Rosji sterują pogodą, no to no niestety nie zrobili mi tego, tak więc nie wiem, no będę z nim rozmawiał, dzisiaj jadę do niego, to pogadamy sobie na temat tej pogody. Tyle w temacie. Dobra, lecę na Moscow City i widzimy się w następnym odcinku. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i do zobaczenia.